Hej, jestem Maciejem z firmy Eonea, opowiadającym o Data Loss Prevention. Dzisiaj opowiem, co zmieniło się w podejściu do aplikacji w TrueNAS Scale od wersji 24.10, tak zwany Electric Eel. Bo zmieniło się bardzo dużo, żeby ostatecznie dla użytkownika niewiele się zmienić, ale to w zasadzie dobrze. Najpierw pokażę, jak zainstalować aplikację już obecną w katalogu TrueNASa. Potem pokażę, jak można zainstalować w zasadzie dowolny kontener. Później pokażę, jak zainstalować kompletną aplikację przy pomocy Docker Compose. Uwaga, Docker Compose jest natywnie wspierany od wersji 24.10. Dla mnie to dobre informacje, mi się to podoba, ale o tym po kolei. Dalej pokażę, jak zaktualizować, jak prosto zaktualizować kontenery dockerowe z GUI w TrueNASie. Później przejdziemy się po sposobach inwestygacji problemów. Jak zajrzeć do kontenerów, jak zajrzeć do tych logów, jak to wygląda, jak to podglądać. Potem zajrzymy pod bebechy, co tam się dzieje w środku. Gdzie w rzeczywistości te pliki lądują, gdzie ląduje konfiguracja i jak to tam pod maską wygląda. Mam nadzieję, że zainteresowałem. Zapraszam na cały materiał, ale najpierw fragment sponsorowany. Jeśli potrzebujecie naszego wsparcia w projektowaniu, wdrażaniu lub utrzymaniu infrastruktury związanej z wirtualizacją, zdalnym dostępem lub pamięcią masową TrueNAS, to zapraszamy do kontaktu. Jeśli nie potrzebujecie naszego wsparcia, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, sami wiecie. A teraz do kontentu. Dobra, ale zanim zaczniemy, opowiedzmy sobie, co tak naprawdę zmieniło się w wersji 24.10. Otóż zmieniło się niewiele, a jednocześnie bardzo dużo. Chodzi o zarządzanie kontenerami. Przed wersją 24.10 cały Scale zarządzał aplikacjami, kontenerami przez Kubernetesa. W środku był K3S. To jest bardzo dobre rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli zaczniemy rozmawiać o skalowalności, o wielonodowych rozwiązaniach, że mamy do czynienia z redundancją, ze skalowalnością. Tutaj Kubernetes po prostu wymiata, jest super rozwiązaniem. Natomiast w tym wypadku raczej nie ma szans na wielonodowość, na skalowanie przez ilość nodów, skalowanie na redundancję przez ilość nodów TrueNASowych, w związku z czym chyba trochę wyszło na to, że jest zdecydowany przerost konfiguracji, przerost skomplikowania, przerost całego zamieszania i wydawałoby się, że dobrym ruchem jest migracja w stronę Docker Compose'a, gdzie mamy tak naprawdę dużo prostszą konfigurację, dużo prościej to zrozumieć, dużo prościej to debugować. Jeżeli chodzi o update, jeżeli będziecie migrować do wersji 24.10 z na przykład działającą już aplikacją, niech tutaj będzie przykładem Nextcloud, to zdarzało mi się, że trzeba było po upgrade'zie poprawiać jakieś drobne rzeczy, natomiast pamiętajmy, że pod maską zadziałało się tam naprawdę wiele rzeczy, że zmieniono w zasadzie, wyjęto silnik i włożono zupełnie inny do zarządzania tym kawałkiem. Ale w większości wypadków działało to poprawnie, ewentualnie, jak wspomniałem, drobne poprawki. Dobra, zabierajmy się za zabawę. Ale przechodząc do rzeczy, przyjrzyjmy się, o co chodzi. Przejdźmy do aplikacji. Jak to wygląda ogólnie? Przyjrzyjmy się temu menu. Więc zaczynamy. Mamy informację, że wszystkie aplikacje działają. Fajnie. Mamy informację, że dwie z nich są do aktualizacji. Mamy konfigurację. Na czym polega konfiguracja? Możemy przejść tutaj i decydujemy, jakie wersje chcemy mieć do dyspozycji, czy chcemy, żeby były widoczne testowe, czy stabilne. No, myślę, że testowe do rozwiązań produkcyjnych niech nie będą zaznaczone. Mamy zakresy sieci dostępnych dla Kubernetesa. Możemy jakąś dodać, możemy jakąś zmienić, ale na początek tego nie dotykajmy do momentu, aż będziemy wiedzieli, co robimy. Jedziemy dalej. Przyjrzyjmy się, powiedzmy, Nextcloudowi. Klikamy sobie w Nextclouda. Tak, wracając jeszcze, mamy tutaj dosyć ciekawe informacje, wszystkie działają, mamy informacje, które się nadają do aktualizacji, mamy ruch sieciowy, mamy informacje o RAM-ie, o wykorzystywanym procesorze. Bardzo fajny punkt informacyjny, co się dzieje, dosyć szybko możemy stwierdzić, co nie działa, możemy zatrzymać kontener,
Możemy wszystkie też zatrzymać, możemy upgrade all, możemy delete all, ale nie rozpędzamy się aż tak. Przynajmniej jeszcze nie na chwilę obecną. Wróćmy do tego, żeby się przyjrzeć konkretnej aplikacji na bazie Nextclouda, jednej z bardziej popularnych. W związku z czym klikamy naszego Nextclouda i zaczynamy od prawej strony. Mamy informację, jaka jest wersja aplikacji, jaka jest wersja. Czym to się różni? Warto to wiedzieć, ponieważ jest to wersja aplikacji, czyli wersja samego Nextclouda, a to jest wersja wdrożona w aplikacjach TrueNAS-a, ponieważ TrueNAS jako właściciel tego katalogu pakuje tą aplikację i wrzuca do swojego sklepu. I to jest wersja tego, w cudzysłowie, wrzucenia. Jeżeli TrueNAS coś poprawi, tu będzie następna wersja i najprawdopodobniej będzie również zmieniona z wersją aplikacji. Możemy po pierwsze edytować. Tu będziemy mieli cały zestaw rzeczy do edytowania, nazwę, Postgres, hasła, katalog, ścieżka do danych, wszystko to, co potrzebujemy w Nextcloudzie, ale nie po to tutaj jesteśmy. Natomiast na co warto zwrócić uwagę, to, że automatycznie taka aplikacja ma ustawiony limit, zarówno procesorów, jak i RAM-u. Jeżeli będziemy cokolwiek kombinować sami, warto, żeby to zawsze mieć limit, bo domyślnie nie jest on ustawiony. I tutaj będziemy mieli zamontowanie, tutaj mamy port, na jakim to będzie wystawiony, mamy wolumeny, gdzie są. Ja do wersji wyłącznie testowej zażyczyłem sobie, żeby te datasety były zarządzane przez system. Nie chciałem wskazywać konkretnego miejsca, ponieważ jest to po pierwsze rozwiązanie testowe, po drugie zaraz wrócimy do tego, gdzie te dane rzeczywiście są i gdzie są przechowywane. Pokażę, jak to wygląda, nawet jeżeli my nie zadecydujemy, gdzie to jest, również można tym zarządzić. Ale po kolei wracamy do aplikacji, klikamy naszego Nextclouda i jedziemy dalej. Workloads. Tu mamy informację, na jakim porcie mamy tą aplikację. Jeżeli tutaj klikniemy na Web GUI, to po prostu przejdziemy sobie do tej aplikacji. Don't save. I jesteśmy zalogowani. Ona chodzi na dosyć dziwnym porcie, ale w wypadku testowej instalacji zdecydowanie nic mnie to nie interesuje. Wracamy, czyli jeżeli chcemy się dostać na Web GUI, klikamy tutaj. Jeżeli chcemy usunąć, klikamy tutaj. Nic prostszego. Ale tu mamy dosyć dużo informacji, bo zwróćmy uwagę, że na jakikolwiek IP naszego TrueNAS-a się odniesiemy na ten port, zostaniemy przekierowani właśnie na port 80 Nextclouda. Idziemy dalej. W rzeczywistości mamy odpalonych w tle 5 kontenerów. Odpalonych 5, chodzą 3. Mamy samego Nextclouda, mamy Redisa i mamy Postgres bazy danych. I co możemy tutaj zobaczyć? Możemy przede wszystkim zalogować się do tego kontenera. Używamy SH. OK, jesteśmy. Top. Nie działa. Działa. Jesteśmy w jakimś tam katalogu. OK, to następna rzecz. Już wiemy, jak możemy wejść do danej aplikacji. Możemy podejrzeć, co jest dosyć ważną rzeczą, o tym już wspomniałem, gdzie są rzeczywiście zbindowane te nasze foldery. Zwróćmy uwagę, że jest katalog destination, czyli to jest miejsce, gdzie w kontenerze będzie zamontowane, czyli TMP, coś tam, data. W naszym TrueNASie te dane będą dokładnie tutaj. MNT, X, Ajax Application i dużo literek. Następne montowanie jest na katalog HTML-owy i następne aplikacje są na dane aplikacji.
I to są 3 rzeczy zamontowane i one gdzieś w odmętach naszego systemu są. Tu już dosyć wyraźnie widać, gdzie to jest napisane. Nawet jeżeli my tym nie zarządzamy, one gdzieś są i tak trzymane. I tak, to jest ta różnica między aplikacją stateless i stateful. Ta aplikacja musi gdzieś mieć dane, czyli musi być stateful, w związku z czym musimy te dane gdzieś zmontować z kontenera na rzeczywisty system i informacje o tym mamy tutaj. Następna rzecz, mamy na Postgresie, mamy zamontowane Postgres baza danych nie może nam zniknąć po restarcie kontenera, w związku z czym mamy również miejsce na naszym systemie TrueNAS i on jest zamontowany w Postgres Data. Następna rzecz, co jest dosyć ważne i ciekawe, możemy kliknąć View Logs dla każdego kontenera. Niech będzie, że 500 i w tym momencie każde otwarcie, każdą informację możemy sprawdzić tutaj. Jeżeli coś się zacznie sypać w danej aplikacji, możemy tutaj wejść, sprawdzić i zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Co jeszcze? Na przykładzie tej aplikacji mamy coś takiego jak rollback. Czyli nawet jeżeli, może nie na przykładzie tej aplikacji, na przykładzie pGallery. Tak. Jeżeli już zrobimy jakieś aktualizacje, bo klikniemy Update All i coś się nie powiedzie, to przynajmniej według teorii mamy tutaj możliwość zrobienia rollbacku do poprzedniej wersji. Całkiem to fajne rozwiązanie. Myślę, że to jest dosyć dobrze pomyślane. Tu w Nextcloudzie takiej możliwości nie ma, ponieważ jeszcze nie została aktualizowana. Jest najnowsza, była zainstalowana najnowsza wersja. Jeżeli chcemy na przykład cokolwiek zaktualizować, to powiedzmy, zróbmy to. Klikamy, zróbmy update, potwierdzamy, że chcemy zrobić aktualizację. Podkreślam, warto, jeżeli to są nasze dane produkcyjne, zrobić jakikolwiek snapshot bądź coś podobnego. Ale w tle w większości wypadków to po prostu zadziała. Poczekamy. I proszę bardzo, UpToDate działa. W tym wypadku poszło to szybko, w wypadku bardziej złożonych aplikacji na pewno zadziała to dłużej, zwłaszcza jeżeli będziemy mieli na przykład Nextclouda ze sporą ilością plików, to tam będzie spora baza danych i tak dalej, dłużej to potrwa, ale wynik powinien być ten sam i powinien być zadowalający. To co? Sprawdźmy jak... Tu mamy notatki. OK. Sprawdźmy jak zainstalować jakąś aplikację. Jeszcze informacja. Jest choose pool. Mamy informację, możemy zmienić pool, na którym chcemy trzymać informacje o kontenerach. Jeżeli na przykład jeżeli mamy pool na dyskach talerzowych i mamy pool na dyskach SSD, to raczej to należy rozważyć, ale raczej będziemy chcieli trzymać te informacje na dyskach SSD. Warto to zrobić jednak przed instalacją tych kontenerów. I wracając do instalacji jakiejś aplikacji, zróbmy Discover App. Wybierzmy pierwszy lepszy, powiedzmy Prometeusz. Jest chyba najmniej wymagający, jeżeli chodzi o konfigurację. Zróbmy Install. A w zasadzie nie musimy chyba zmieniać nic. OK. 10 GB, tak? Kompresja, cokolwiek. User ID to też warto wiedzieć, jeżeli z jakiegoś powodu chcemy, żeby dana aplikacja miała konkretny user ID, ponieważ będziemy chcieli pracować na prawach użytkownika, to tutaj możemy zmienić. Będziemy chcieli na przykład zmienić prawa użytkownika do katalogu, czy do czegoś takiego, to tutaj możemy nad czymś zapanować, jeżeli z jakiegoś powodu chcemy, żeby konkretny użytkownik miał konkretne ID. Również mamy tutaj port. To się nie zgodzi, ponieważ już mamy tam Nextclouda, w związku z czym zmieniam to z góry. Pozostawiam systemowi zarządzanie wolumami. Na razie niespecjalnie się tym będę interesował. Tutaj mamy limit na 2 procesory i na RAM. Tak naprawdę w zasadzie niewiele zmieniłem. Ten port musiałem zmienić, ponieważ już coś na nim mam. Klikamy
Klikamy install. To powinno chwileczkę potrwać. On musi zaciągnąć te kontenery, później musi zrobić tego deploy i to powinno nam się dosyć szybko zainstalować. OK, mamy deploying. On już sobie zaczął działać i tu znowu możemy kliknąć Web GUI i jesteśmy w Web GUI zainstalowanego Prometeusza. Niech to będzie tylko zupełny przykład, jakby nie chciałem z tym zupełnie nic robić. Chodziło tylko o zainstalowanie jakiejkolwiek aplikacji, która nie wymaga za wiele konfiguracji. I tu znowu możemy albo zajrzeć do kontenerów, albo na Web GUI, możemy też zrobić edit, możemy zmieniać tą konfigurację. Ale cóż, załóżmy, że nam się znudziło. Klikamy Prometeusza, delete i tu zwróćcie uwagę, co się wydarza. To warto o tym pamiętać. To musimy potwierdzić, to rozsądna rzecz, że trzeba potwierdzić coś takiego. Następna rzecz, remove volumes. Chodzi tutaj o to, że możemy chcieć usunąć te wolumeny, możemy nie chcieć ich usunąć. Jeżeli chcemy tylko zreinstalować aplikację, co się może wydarzyć, to ich nie usuwamy. Jeżeli chcemy usunąć zarówno aplikację, jak i dane, musimy potwierdzić, że również chcemy usunąć wolumeny. I on w tym momencie to sobie grzecznie pousuwa. Tak oto zainstalowaliśmy jakąś aplikację z katalogu TrueNAS-a, no ale przecież wspomnieliśmy, że chcieliśmy zainstalować coś innego. Mamy jeszcze dwie opcje instalacji. Pierwsza z nich, a w ogóle to tu jest w ten katalog na chwilę obecną ma 127 przeróżnych aplikacji. Dosyć ciekawe rzeczy, Nextcloudy, Draw.io, Prometeusze. Tego w zasadzie przybywa dosyć regularnie na początku, bo tego niewiele, teraz jest coraz więcej. Jest dosyć sporo gotowych aplikacji, ale wracając, załóżmy, nie ma tutaj tej, której chcemy. Dodamy Custom App i co się tutaj teraz wydarza? Musimy ją nazwać. Musimy mieć wersję, musimy wskazać repozytorium, gdzie mamy obraz aplikacji, którą chcemy pobrać. No, czy to z własnego repozytorium, czy to z GitHuba, to już jest kwestia tego, gdzie będziecie trzymać ten kontener, jaki tag, czy to będzie latest, czy cokolwiek innego. Decydujemy się, jaką politykę pociągania tego kontenera. Dalej musimy ręcznie poustawiać hostname'y, musimy ręcznie poustawiać, co tutaj jeszcze, politykę restartu, musimy poustawiać sieć. Słowem, dosyć sporo tego, w związku z czym chciałbym tego uniknąć, bo tych konfiguracji jest dosyć dużo. Zależy od aplikacji, którą będziecie chcieli tutaj wrzucić, czy przekierowanie portów, czy wolumeny, odwzorowanie ich na dysku. Sporo tego może być, w związku z czym chciałbym tego uniknąć. Tylko pamiętajcie, żeby włączyć limit resursów, żeby się nie okazało, że wasza aplikacja zje wam cały RAM, czy cały procesor i przez źle wdrożoną aplikację będziecie mieć cały storage impaktowany. Tego raczej chcemy uniknąć. Ale jeszcze jedna rzecz. Jeżeli byśmy chcieli zainstalować Docker Compose, bo tak naprawdę całe to zarządzanie aplikacjami działa na bazie Docker Compose. A mamy tutaj jeszcze coś takiego jak install YAML. I pokażemy, jak to zrobić. Mamy gotowy przykład YAML. Już pokazuję, o co chodzi. Install YAML. I sobie nazwiemy ją WordPress. Czy my już mamy aplikację WordPress? Jest już wdrożona. OK. Zróbmy edit. No to samo wyjdzie. I w przypadku tworzenia jej od początku trzeba po prostu tylko i aż wrzucić konfigurację, którą macie przygotowaną w postaci Docker Compose
YAML. I tutaj mamy dwa serwisy, jedna to baza danych i jedno, co tutaj zmieniłem z domyślnej konfiguracji WordPressa. Linki do tej konfiguracji będą w opisie. Jedno, co tutaj trzeba zmienić, to trzeba zmienić mapowanie rzeczywistego miejsca na dysku. Tutaj będzie to mnt pool wikidb na miejsce, gdzie przechowywana jest baza danych, żeby nam dane nie przepadły. I to samo trzeba zrobić z katalogiem WordPressa, czyli rzeczywiste miejsce na dysku na naszym Trunasie musimy zmapować na miejsce w kontenerze. Przejdźmy do datasetów i tutaj takie rzeczy są. I mamy właśnie te dwa miejsca, na które mamy zmapowane aplikacje WordPressa. Wróćmy tutaj do tego. Wystarczy kliknąć Save. On to tak czy inaczej zrobi, zbuduje to jeszcze raz, mimo że się nic nie zmieniło. Tak. I już idziemy. I teraz tak, zwróćmy uwagę, gdzie tego szukać. Na porcie 8080 powinniśmy mieć w tym momencie WordPressa. Przejdźmy się tam. Dwukropek. I mamy zainstalowanego WordPressa, czyli w tym wypadku pełną aplikację zdeployowaną na bazie Docker Compose'a. Wróćmy do Dockera. Jeśli chodzi o Portainera na przykład, to on również działa. Możemy się na niego dostać. Tutaj trzeba go jeszcze skonfigurować. Nie ma w tym nic innego niż w normalnym Portainerze. Ale na co bym zwrócił uwagę? Po pierwsze, jeżeli chcielibyśmy z Portainera korzystać doraźnie, żeby coś sprawdzić, żeby coś zatrzymać, zrestartować, jak najbardziej spoko, natomiast zastanowiłbym się, bo też nie do końca jestem pewny odpowiedzi na to pytanie, jak się będą utrzymywały zmiany dokonywane w Portainerze. Jeżeli na przykład dodamy coś w Portainerze, to wydaje mi się, że po prostu te zmiany nie zostaną dodane do konfiguracji Trunasa i w wypadku na przykład aktualizacji Portainera lub coś takiego mogą nam się wywalić niektóre zmiany, które zrobimy przez Portainera, czyli odczyt, restarty i tak dalej. Owszem, natomiast zastanowiłbym się, czy to jest właściwe miejsce, żeby zarządzać kontenerami, jeżeli używamy je przez Trunasa i pamiętajmy, to Trunas ma przechować konfigurację wszystkich naszych kontenerów i instalacji kontenerowych. Dobra, to przejdźmy teraz do środka. Co się tam dzieje tak naprawdę? Po tym, jak przeszliśmy do Docker Compose'a, mamy dużo łatwiej dostać się do różnych rzeczy, jak na przykład mamy informacje o kontenerach przy pomocy docker.ps. Mamy informację, jest nasz WordPress, mamy nazwę tego kontenera, mamy jakie ma porty wystawione. Jest to dosyć fajna informacja. Mamy również naszą bazę danych. Mamy informację, że ma porty również wystawione. Nie ma na zewnątrz wystawionych portów. Na zewnątrz porty ma wystawione tylko Apache. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Raczej nie chcemy wystawiać na zewnątrz portów bazy danych, jeżeli nie ma takiej konieczności. Możemy również skorzystać z polecenia Docker Stats, żeby zobaczyć, co tam się u nas zaczyna dziać. To są statystyki na żywo, co się dzieje z kontenerami, jakie jest zużycie RAM-u, jakie jest zużycie CPU, jakie jest zużycie sieci. Fajna sprawa i to jest też dostępne via Celi, jeżeli macie taką potrzebę.
Ale jeszcze możemy, jeżeli potrzebujemy znać szczegóły na przykład tego WordPressa albo Nextclouda załóżmy, Docker inspect. Co tutaj zrobiliśmy? Powiększymy to nieco. Wziąłem nazwę kontenera, użyłem polecenia Docker inspect. W ten sposób możemy dosyć łatwo wylistować całą konfigurację naszego kontenera Nextcloudowego. Dosyć tego dużo. Możemy się z grubsza przelecieć informacje o stanie, że jest running, że nie jest spauzowany, jakiego ma PID-a, kiedy był wystartowany, czy jest zdrowy, sporo informacji. Mamy informacje znowu o tym, gdzie są zamontowane poszczególne miejsca w kontenerze. Mamy informacje o tym, na jakim jest porcie, na jakim jest IP hosta, na jakim jest IP portu, na jakim jest porcie hosta. To jest port samego kontenera, który jest wystawiony na jakimkolwiek IP hosta znowu i na porcie hosta takim. Dosyć dużo tych informacji jest tego, tu są wszystkie szczegóły odnośnie tego kontenera. Tu znowu mamy informacje o dokładnym source i o dokładnym targecie zamontowanego miejsca, w którym przetrzymywane są dane Nextclouda. Tak, Nextclouda. Dużo tego, większość rzeczy to już są naprawdę szczegółowe rzeczy. O, to jest jeszcze warte zauważenia, to są envy, czyli to są wszystkie informacje przekazywane do środka kontenera, żeby umożliwić zarządzanie tym kontenerem, żeby na przykład wskazać, gdzie jest baza danych, jakie jest hasło, jakie mamy trusted domain, konfigurację Nextclouda przekazywaną w zmiennych środowiskowych. To się przydaje, jeżeli chcemy coś dodatkowego skonfigurować, na przykład serwer poczty, czy coś takiego, czego nie ma w domyślnej konfiguracji, a chcielibyśmy to zrobić. Mamy na przykład możliwość tego dodania. Zróbmy to, pokażmy, gdzie to zrobić. Jeżeli chcielibyśmy na przykład dodać serwer pocztowy, czy coś podobnego, mamy zawsze miejsce, które się nazywa configuration. Powinniśmy tutaj mieć sekundę, gdzieś mi to zniknęło. O, jest. Additional environment variables. Jeżeli chcielibyśmy dodać jakąś dodatkową zmienną, a to się przydaje w bardziej złożonych aplikacjach, możemy dodać nazwę i wartość. I to powinno być tutaj widoczne i ta konfiguracja będzie widoczna wewnątrz Nextclouda i będzie użyta do konfiguracji. Dalej to już są, że tutaj mamy powtórkę informacji. OK. Mamy informacje o sieci, jaki mamy gateway, jaki mamy adres naszej aplikacji, do jakiego MAC adresu jest przypięty. Słowem, w ten sposób przy pomocy Docker Inspect jesteśmy w stanie poznać bardzo dogłębne szczegóły poszczególnego kontenera. Teraz, jak się dostać do takiego kontenera? Pokazywałem Wam, jak już się dostać z GUI, ale może z jakiegoś powodu będziecie chcieli się dostać przy pomocy CLI. Mamy exec, IT, czyli wykonujemy interaktywnie polecenie na tym kontenerze bin.sh i wykonujemy, odpalimy basha. SH. No i w zasadzie w tym momencie zalogowaliśmy się już do kontenera. Co my tutaj mamy? Pliki Nextclouda. Więc jeżeli z jakiegoś powodu chcielibyśmy się tam dostać, a to się czasem przydaje, to możemy się tam również dostać w ten sposób. Następna rzecz, która się również bardzo przydaje, to jest kwestia logów. Logs i będziemy mieli logi całe logi aplikacji, ale żeby to zrobić sensownie, czyli na przykład żeby mieć wszystkie aktualne logi, to wystarczy zrobić
docker logs f i nazwa aplikacji. W tym momencie każde odświeżenie aplikacji, każdy log będziemy mogli tutaj podglądać. To się również bardzo przydaje zawsze, jeżeli coś się dzieje nie tak. O, tutaj się coś w tle wydarzyło. O, proszę bardzo, każdy odczyt, każda akcja Nextclouda, tak naprawdę serwera Apache się tutaj odbywa. Apache czy Nginx? Nie pamiętam teraz. Dobra, Ctrl+C. Przejdźmy do... wróćmy jeszcze do informacji o... Właśnie. Gdzie to wszystko jest? Gdzie to jest wszystko trzymane? Jeżeli tylko wrócimy do informacji o naszych kontenerach, na przykład wróćmy do tego Nextclouda, informacje o tym, gdzie jest to zamontowane. Jeżeli zrobimy docker inspect, będziemy mieli tą samą informację, ale zasięgnijmy informacji na razie tu. Wejdźmy tam. Wejdźmy w to miejsce. Czyli zawsze będzie gdzieś to na pulu, tym zamontowanym. No, gdzie się zgubię? Mont. I teraz mamy Ajax Applications. Dobrze. Gdzie to mamy? App Modes i Nextcloud. App Modes, Nextcloud, Data i Postgres. Tu rzeczywiście leżą nasze dane, więc nawet jeżeli zostawiamy domyślnie i nie montujemy ich w konkretne miejsce, one gdzieś rzeczywiście leżą, gdzieś rzeczywiście są i kwestia tylko odnalezienia ich, żeby się przekonać, gdzie one tak naprawdę leżą. Ale idąc dalej, skoro mamy tutaj zamontowane aplikacje, to jeszcze mamy tutaj w ramach ciekawostek konfigurację aplikacji. Idźmy do naszego WordPressa, którego skonfigurowaliśmy. Idziemy do version, wersja 1.0, templates i tutaj mamy nic więcej, nic mniej, tylko dokładną naszą konfigurację naszego Docker Compose'a. To jest dokładnie to, co wkleiliśmy jako aplikację, jak wklejaliśmy YAML-a. Ale jak to wygląda w wypadku natywnych aplikacji? Sprawdźmy sobie. Idziemy do Nextclouda, version, templates. Tu już jest to nieco bardziej skomplikowane. On tu używa Ninja, żeby to sparametryzować. Nie jest to wprost ta konfiguracja. Ona jest tworzona na bieżąco z różnego rodzaju zmiennych, w związku z czym może się wydawać teoretycznie nieadekwatna, ale wierzcie mi, jest i działa to dokładnie w ten sam sposób. Tak naprawdę w bebechach on oskryptowywuje Docker Compose'a i wykorzystuje go do zarządzania tym właśnie wszystkim. Trochę to wygląda, jakby celem TrueNASa było stanie się dockerowym hubem. To dosyć interesujące. Ciekawe, czy zastąpią Portainera. Zobaczymy. Nie wiem, zobaczymy. Czy to oznacza, że ja już migruję swoje instancje dockerowe do TrueNASa? Nie. Przynajmniej jeszcze nie i to z przynajmniej dwóch powodów. Pierwszy to jest to, że te instancje są, działają i nigdzie się nie wybieram, przynajmniej nie raptownie, żeby cokolwiek w tym zmieniać. Druga sprawa to jest to, że przez ostatni czas dosyć sporo lawirowali z TrueNASem od bycia z aplikacjami, od bycia jailami w Corze przez Kubernetesa jako pierwszą wersję Dockerów w Scale'u, teraz do Docker Compose'a w Electric Eel. Poczekam, aż to się ostanie i wtedy ewentualnie będę się zastanawiał, co z tym dalej zrobić. Moim zdaniem subiektywnie konfiguracja jest bardziej przejrzysta i debug również jest prostszy. To jest przynajmniej moja perspektywa. Następna rzecz to chyba interesującym jest fakt, że wykonując konfigurację samego TrueNASa, nie dosyć, że mamy backup samego TrueNASa, to jeszcze mamy konfigurację całego naszego bałaganu kontenerowego. To jest kuszące i nad tym się warto zastanowić.
Nie wiem jeszcze, co byłoby z bardziej skomplikowanymi wdrożeniami Docker Compose'a, czy to w wypadku bardziej złożonych rozwiązań sieci, czy storage'u. Nie wiem, sprawdzę, pewnie się natknę. To byłoby tyle z tego zakresu. Dajcie znać, co myślicie. Dzięki, że zostaliście do końca. Pamiętajcie, że jeżeli potrzebujecie naszego wsparcia w projektowaniu, wdrażaniu lub utrzymaniu infrastruktury związanej z wirtualizacją, zdalnym dostępem lub pamięcią masową TrueNAS, to zapraszamy do kontaktu. Jeśli jednak nie potrzebujecie naszego wsparcia, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, sami wiecie. Tymczasem zapraszam do obejrzenia innych materiałów lub być może do zobaczenia później. Dzięki, hej!